Nazywam się Mirosław Skórka i jestem dyrektorem programu Study Tours to Poland Fundacji Liderzy Przemian. Od 16 lat dzielimy się doświadczeniami transformacji naszego kraju z przyjaciółmi zza wschodniej granicy. Przez pandemię po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić gości na wizyty studyjne do Polski. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, by pokazać najlepsze doświadczenia naszych samorządów. Gmina Grodzisk Mazowiecki to miasto, które liczy około 30 000 mieszkańców i 33 wsie wokół tego miasta. Razem mamy dzisiaj około 47 000 mieszkańców. Kiedy zaczynaliśmy w 90 roku po zmianie systemu, wiadomo było, że żeby budować infrastrukturę, żeby tworzyć na nowo tą gminę, trzeba mieć pieniądze. Gmina wtedy opierała się raczej na mieszkańcach, którzy pracowali w Warszawie, bo mamy niedaleko do Warszawy. Było relatywnie niedużo firm, a w związku z tym główne cele, które sobie postawiliśmy, to jest zainteresowanie inwestorów naszymi terenami i zainwestowanie w gminie Grodzisk Mazowiecki. I to się udało, bo w 1993 roku już pierwsza firma PepsiCo zainwestowała w Grodzisku. No i dzisiaj rzeczywiście jesteśmy dużym zagłębiem przemysłowym. Pracuje tu bardzo dużo firm, mamy 16 000 miejsc pracy, co spowodowało, że z jednej z najbiedniejszych gmin w Polsce dzisiaj jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o dochody. Wśród gmin z miastami powiatowymi zajmujemy drugie miejsce w Polsce, to jest bardzo wysoka pozycja i daje nam to szansę na rzeczywiście realizację bardzo ambitnych takich celów, tematów, które dla mieszkańców, myślę, są bardzo ważne. Jeżeli nie ma środków finansowych, to niestety cudów nie zrobimy. Samymi chęciami nie jesteśmy w stanie zaspokoić tych takich ważnych potrzeb właśnie edukacyjnych, potrzeb związanych z bezpieczeństwem, z ochroną zdrowia. I dlatego, mając tą świadomość, że bez środków finansowych nie zrobimy wiele, postawiliśmy na absolutnie dynamiczny rozwój gospodarczy i ten rozwój gospodarczy przełożył się na rozwój finansowy gminy i na możliwości gminy. Oczywiście jeszcze jeden bardzo ważny element. W 1994 roku mieliśmy bezrobocie około 28%. Dzisiaj oscylujemy w granicach 3–2% i cały czas mamy bardzo niskie bezrobocie. Człowiek, który nie ma pracy, jest bez wątpienia bardzo nieszczęśliwy, szczególnie ten, który chce pracować, nie ma środków na utrzymanie rodziny, a w związku z tym to jest wielki problem, który trzeba rozwiązać i ten problem zawsze dla mnie był jakimś takim jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania. Firma Carpol od 25 lat zajmuje się modernizacją samochodów do potrzeb różnego rodzaju służb, czyli adaptujemy samochody na potrzeby głównie budżetówek. Nasza firma zatrudnia obecnie 190 osób, głównie z terenu Grodziska i gmin ościennych. Myślę, że wsparcie samorządu było nieocenione, ale myślę, że większość przedsiębiorców ma prywatny telefon komórkowy naszego burmistrza. Działamy według zasady, jak wszystko zawiedzie, to dzwoni się do burmistrza i można zawsze liczyć na jego wsparcie. Samorząd zrzesza tych wszystkich przedsiębiorców z tego terenu. Zrzesza nie poprzez jakieś sformalizowane stowarzyszenia, ale poprzez spotkania, które się odbywają cyklicznie z burmistrzem
2 razy do roku. I na tych spotkaniach wiemy, jakie są plany rozwojowe urzędu, wiemy, jak będzie się gmina rozwijała. Jednocześnie my wiemy, jak możemy rozwijać nasze biznesy, co jest naprawdę nieocenioną wiedzą. Wiemy, gdzie będą powstawały szkoły, transport miejski, drogi, jak się będą budować, etc. Po prostu ten burmistrz ma plan na przyszłość. To nie są działania krótkoterminowe, tylko z reguły długoterminowe, długofalowe, które też nam, przedsiębiorcom, bardzo mocno pomagają. No, jak chociażby za oknem budowa obwodnicy Grodziska. To, wiecie panowie, to nam bardzo mocno ułatwi wszystkim życie. Jedyny zysk, jaki gmina ma z tego, że my tutaj jesteśmy, to podatki. No muszę powiedzieć, że na terenie gminy Grodzisk podatki nie są najniższe, ale wiemy, za co płacimy. Zresztą, panowie, wystarczy wyjrzeć za okno i sami zobaczycie, za co my płacimy te podatki. Gmina Grodzisk chyba jest gminą, która ma największą ilość parków, największą ilość szkół. Ma mediatekę, o której na pewno słyszeliście. Ale żeby móc rozwijać gminę, no to trzeba mieć pieniądze. A żeby mieć pieniądze, no to trzeba płacić podatki i musi być biznes. I myślę, że to jest całe clue naszego burmistrza. On po prostu o tym wie. Największym podatkiem, który wpływa do gmin, jest udział w podatkach od osób fizycznych. To jest 40% udział i znowu, jak ludzie są bezrobotni, to my nie mamy kasy. Jak ludzie pracują i dobrze zarabiają, a zarabiają dobrze, jak jest dużo firm, jak jest konkurencja, bo wtedy te płace mają ludzie wyższe, to my mamy ten udział i ten udział stanowi w naszym przypadku około 28% dochodów. Czyli firmy, można powiedzieć, że dzięki działalności firm mówimy o dochodach rzędu 40% w budżecie gminy. Najważniejszą sprawą, która może być podjęta przez gminę w celu ściągnięcia biznesu czy wsparcia lokalnego biznesu, jest rozbudowa infrastruktury. Jest budowa dróg, przygotowanie terenów pod inwestycje, co powinno być poprzedzone uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego tereny dla inwestycji. Plan zagospodarowania jest podstawą absolutną, bo właściwie bez planu zagospodarowania nie jesteśmy w stanie dużego przedsięwzięcia zrealizować, a poza tym brak planu zagospodarowania zawsze może sugerować nasze zachowania tendencyjne albo nakierowane na kogoś, może budzić wątpliwości ludzi, jest łatwe do protestowania, jeżeli coś próbujemy realizować bez planu zagospodarowania. To jest bardzo ważna sprawa i taki plan trzeba mieć. To jest kluczowa rzecz. Plan zagospodarowania jest sam w sobie strategią. Studium i plan zagospodarowania kreuje to, co my w gminie będziemy robili, bo określamy miejsca, gdzie co ma być i właściwie bez niego nie możemy mówić o żadnym rozwoju. Także tutaj bardzo polecam, żeby te plany zagospodarowania robić, mieć je, bo to zdecydowanie ułatwia potem życie. Tak, oczywiście my nie dysponujemy terenami, ale spytaliśmy naszych mieszkańców, czy możemy pokazać mapę z ich terenami, czy możemy udostępniać adresy. Oczywiście za pisemne zgody uzyskaliśmy od tych mieszkańców i wtedy na naszej stronie pokazujemy te tereny. Następnie inwestor, jeżeli jest zainteresowany, to pytamy, czy można przekazać namiary i w ten sposób działamy. I myślę, że to całkiem sprytnie i dobrze działa. Oczywiście w terenach, w tych informacjach mamy również powiedziane, co w danym terenie można zrobić, jaki jest plan zagospodarowania, jaka jest infrastruktura, czyli wszystkie szczegółowe informacje, co zdecydowanie ułatwia życie inwestorom, bo jak on wchodzi na naszą mapę, to on wszystko widzi i wie, gdzie może zainwestować i w co może zainwestować, jaki może być duży obiekt, powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, czyli wszystkie elementy, które dla inwestora są absolutnie kluczowe, wysokość podatków itd. itd. W
tej chwili znajdujemy się przed budynkiem Legia Training Center na jednym z boisk ze sztuczną nawierzchnią do szybkiej gry. Na pewno mamy tutaj bardzo zaangażowaną legijną społeczność, tutaj w gminie Grodzisk właśnie. Również oczywiście nie umniejszając absolutnie, wręcz przeciwnie, dziękując panu burmistrzowi i całej ekipie Urzędu Miasta, gminy Grodzisk. Ogromna pomoc, przychylność do tego projektu, entuzjazm, który ten projekt wzbudził właśnie w ekipie pana burmistrza, no to na pewno pomogło, jeżeli nie zdecydowało. Obiekt składa się z 22 pokoi hotelowych o standardzie 4-gwiazdkowym, z Legia Lab, czyli naszego centrum badawczo-rozwojowego ze strefą wellness, gabinetami medycznymi, 2 sauny, basen do rehabilitacji i do treningu, jacuzzi, biura sztabu pierwszego zespołu, powierzchnia biurowa dla pracowników Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, czyli dla trenerów, koordynatorów i dla pracowników administracyjnych Legii Warszawa. W sumie to jest 9000 m2, bardzo duża hala o powierzchni 600 m2, hala sportowa, multifunkcyjna, siłownia. Również bardzo duże, 350 m2. Co jeszcze? 7 sal konferencyjnych. 7 sal konferencyjnych do użytku zarówno dla pracowników Legii, odbywają się tam również zajęcia szkolne, oczywiście odbywały wtedy, kiedy jeszcze reżim sanitarny na to pozwalał, no i oczywiście przede wszystkim powierzchnia treningowa, czyli 8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, 6 z nawierzchnią naturalną, 2 z sztuczną, 1 pokryte halą pneumatyczną na okres jesienno-zimowy i kilka boisk właśnie takich, na których teraz się znajdujemy, czyli do szybkiej gry. Jeżeli chcesz mieć fabryki, musisz mieć pracowników. A jak chcesz mieć pracowników, to musisz mieć rodziny. I te rodziny muszą mieć infrastrukturę, która powoduje, że oni chcą tu żyć, chcą tu mieszkać, a nie dojeżdżać. Bo jak ktoś będzie dojeżdżał, to będzie szukał pracy w tym miejscu, gdzie mieszka. I to jest ta cała infrastruktura, zarówno parki, przedszkola, szkoły, żłobki, czy ten obiekt, w którym jesteśmy, Centrum Kultury. To ma stworzyć dobrą atmosferę również do mieszkania, do życia i to powoduje, że ludzie chętnie przychodzą tu i mieszkają. Jak mieszkają, to się meldują. Jak się meldują, to mamy z nich podatki, prawda? Czyli wszystko jest bardzo powiązane. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, czyli tej infrastruktury takiej kulturalno-wypoczynkowej, prawdopodobnie ludzie by się tu nie sprowadzali. A tak mamy 1000 osób rocznie więcej na terenie gminy zameldowanych, czyli buduje się w tej chwili na przykład 1000 mieszkań i ponad 1000 domów. Czyli jest to skala naprawdę bardzo duża. To wynika z położenia pod Warszawą, ale wynika również z tego, że jest tu miejsce pracy. Domowa apteczka jest producentem suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych, a specjalizujemy się w płynach, a w szczególności w emulsjach, a jeszcze bardziej dokładnie w emulsjach z oleju rybiego. Zaczęliśmy od wymyślenia marki, przede wszystkim od samego początku i wybraliśmy nazwę i markę Domowa Apteczka i konsekwentnie budujemy tę markę do dzisiaj. Marka, która chyba oddaje sens tego, kim my jesteśmy, bo my jesteśmy firmą rodzinną, a każda rodzina ma swoją domową apteczkę gdzieś tam u siebie w domu, w jakiejś szufladzie, czy na półce, czy w szafie. Mieszkamy niedaleko Grodziska i akurat wynająłem biuro pierwsze w Grodzisku Mazowieckim i rozmawiając z właścicielem tej firmy, gdzie wynajmowaliśmy biuro, dowiedziałem się o innej lokalizacji, która była trochę większa, więc przenieśliśmy się do większej lokalizacji, gdzie uruchomiliśmy naszą działalność konfekcyjną i pierwszą produkcyjną.
Po czym doszliśmy do wniosku, że jeśli mielibyśmy rozwijać się dalej, to musimy po prostu wybudować własny zakład, który dałby nam możliwość i przestrzeń do rozwoju. Więc trafiliśmy do Grodziska trochę przypadkowo, ale to, że zostaliśmy w Grodzisku, to już nie przypadek, tylko zasługa władz lokalnych. Zastanawiając się nad tym, gdzie mogliśmy ulokować nasz przyszły zakład, umówiłem się z burmistrzem Grodziska Mazowieckiego. Burmistrz bardzo serdecznie przywitał małżonkę i mnie na spotkaniu. Chwilę porozmawialiśmy, powiedzieliśmy mu, czego szukamy, co nas by interesowało. I za chwilę poprosił pana z urzędu, żeby wziął nas do swojego samochodu i pokazał wszystkie możliwe działki, którymi gmina dysponowała, które gmina zamierzała sprzedać pod potencjalną przyszłą siedzibę firmy. Gdyby nie gest czy zachowanie burmistrza, to jestem absolutnie przekonany, że moglibyśmy wylądować gdziekolwiek w okolicach. Ale to, że zostaliśmy tak serdecznie przywitani przez burmistrza, to, że burmistrz doskonale rozumiał, prawda, na czym polega ten wspólny interes publiczno-prywatny, no bo gmina jest twórem publicznym, prawda, a my jesteśmy prywatnymi przedsiębiorcami, że inwestycja w zakład produkcyjny oznacza nowe miejsca pracy, że osoby zatrudniające się w tej czy w innej firmie kupują lokalne usługi, robią zakupy w lokalnych sklepach, kupują wszelkiego rodzaju usług na miejscu również, że to wszystko powoduje, że ta lokalna gospodarka kręci się, prawda? I władze lokalne doskonale z tego zdają sprawę. Statystyki pokazują, że dzieci rodzą się tam, gdzie miasto żyje i rozwija się, a miasto żyje i rozwija się tam, gdzie są rodziny z dziećmi, prawda? Więc to jedno drugie wspiera. My czujemy się tu fantastycznie, mamy 4 własnych dzieci, prawda, i bardzo czujemy się dobrze w Grodzisku. Zachęcam kogokolwiek, kto byłby zainteresowany inwestycją jakąkolwiek, a zwłaszcza w działalność czy produkcję do Grodziska. Należy sprawdzić tę gminę, naprawdę warto. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo ważną rzeczą jest nie przeszkadzać. To jest podstawa. Jak już firma działa, to jej nie przeszkadzaj. Nie interesuj się nią za bardzo, czyli interesuj się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka ewidentna potrzeba, ale generalnie firmy lubią spokój, lubią robić swoje i jak potrzebują coś, to oni wiedzą, że ten urząd jest przyjazny i w tym urzędzie zawsze mogą uzyskać pomoc, taką oczywiście, która jest zgodna z prawem i możemy jej udzielić. I jeszcze na koniec chcę jasno powiedzieć, bez rozwoju biznesu, bez przemysłu nigdy nie zrealizujecie tego, co byście chcieli zrealizować, bo nie będziecie mieli na to środków. Nie ma siły, nie zrobicie tego, więc musicie wszystko zrobić, żeby stworzyć dobre warunki dla rozwoju biznesu, żeby on się rozwijał. To muszą mieć ludzie poczucie bezpieczeństwa, bo to poczucie bezpieczeństwa na początku szczególnie rozwoju było najważniejsze w Polsce. Ja myślę, że my im to daliśmy i dlatego dzisiaj jesteśmy tak bogatą gminą. Będzie pan miał co wycinać. Nie, panie Andrzeju, bardzo dobrze, świetnie. Pan świetnie mówi. Znakomicie. I przerwa chwila. Dobra? Mała przerwa.